Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku, kolejna wyprawa i las. Las wokół nas, komary nie gryzą, tak więc nie ma tragedii. Ja Was witam serdecznie przy pierwszym dołeczku. Wyskoczyło mi coś takiego, mi się wydaje, że jest to pół kopiejki albo międzywojenny grosik. Jedno z dwóch, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest fant na początek. Pokręcimy się, pokopiemy, powdychamy świeżego powietrza i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania i do kolejnego ciekawego fanta. Zobaczcie, ładnie, prawda? La la la. Kłódka do szczęścia. Brakuje tylko kluczyka. Kawał kłudy. No i super. Opa. Coś mam ostatnio szczęście do naparstków. 65 sygnał. I zobaczcie jaki stan. Niezgnieciony. Prawie. Pięknie. Ale dzisiaj jest super. Pamiętacie kłódkę? Teraz przeniosłem się tutaj na takie zrobione pole. Sianokosy już były. Szybko, prawda? Dzisiaj mamy ostatni dzień maja. Szybko. Myk. Kluczyk od kłódki. Kluczyk od leśnej kłódki. Proszę bardzo. I spójrzcie kochani, niedaleko tego kluczyka. Wybaczcie mój głos, ale jestem alergikiem. No cóż. Fragment orła z pickelhalby. Jeszcze jest tutaj napis. Ja pierdzielę, przez to słońce nic nie widzę. Vaterland, kawałek land. Staram się kochani jak mogę, naprawdę. A moim marzeniem to byłoby wykopać całego. Ale to jest praktycznie na takich polach to jest nierealne. No ale cóż, trzeba próbować, trzeba wierzyć. Sygnał 85. 85. Naprawdę wysoki sygnał i spójrzcie. Jest coś ciekawego. Coś dużego. Bardzo dużego. Mega dużego. Ale laps. Na pewno są to kopiejki. 5 kopiejek. 1800. Dalej już nie chcę skłamać. Tak, to są te stare kopiejki, ale laps. Lapsior. Pięknie. Kawał lapsiora. Nie wiem, czy wam pokażę, jak to bije, bo bije to na pewno bardzo mocno. Nie, 87 to już na granicy zasięgu. To już jest mega petardinio. Wróciłem do lasu, bo za ciepło na polu. Słuchajcie, naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. Ja tu widzę jakiegoś guziola. Kurczę, jest tak zniszczone, że ja przynajmniej nic nie widzę. Pozwólcie, że go doczyszczę. Jeżeli będzie coś widoczne, bardziej to się włączę, a jak nie, to idziemy dalej. No cóż, słuchajcie, na pewno prześwituje tu orzełek i nie jest to PRL,
Nie wiem, czy dobrze widzicie. No teraz doczyściłem go tak, jak tylko mogłem. Myślę, że to jest orzełek z międzywojnia. Jakbyście znali wzór, to dajcie znać. No druga strona jest taka, no. Z dosyć słabego metalu jest zrobiony. Ale jest. Spójrzcie, moi kochani. Obrączka zapewne to kiedyś była. To też pierścionek aluminiowy, co prawda. Jest wzorek, ładnie mi to biło. Teraz się przerzuciłem na multi. Już wam zresztą pokażę. Taka pierdółeczka. Ładnie biło. O, jest kolejny fanciurek. Piękny sygnał 82. Nie wiem, czy uda wam się zobaczyć, niestety jest takie słońce, jakie jest. Gdzie jest kamień namierzony. Kurczę, akurat ze złej strony świeci słoneczko, ale o, widzicie. Cóż to może być? Ja już wam pokazuję. Bardzo możliwe, że to będzie oczywiście kopiejka. Sądząc po rozmiarze, mogą to być 3 kopiejki i mogą być w ładnym stanie. Wow, ale ładny stan, zobaczcie, spójrzcie, moi kochani, jaki piękny stan. Wow. ...1908 rok, 82 sygnał, ale jaki stan, ja pitole. No petardinie, jakby to powiedział Adi, którego serdecznie pozdrawiam. Ciężko uwierzyć, że w takim stanie, chociaż nieraz mi już takie wychodziły, ale jest to dla mnie rzadkość i naprawdę bardzo się cieszę. Pod światło ciężko zobaczyć, ale sygnał 84-85. No słuchajcie, coś pięknego, warta moneta, warta pięknego zdjęcia. Samolocik, gdzie to? Ojej, teraz pod słońce to wam nie pokażę, bo oślepniecie. Wracając do fantów, spójrzcie, tak żebyście nie mówili, że tylko jakieś tam monetki. I takie części, akurat ta naprawdę przyda się rolnikowi. Taka zatyczka chyba do przyczepy. No i można powiedzieć, że mam taki prawie komplecik. To jest chyba 1. Tak, 1. 1 kopiejka, rok 1900. Pięknie, no pięknie.
Piątka, trójka, jedynka. Super. Bardzo ładnie. No przy takim sygnale 53 nie wiem, co to może być. Ja na to zerknąłem. Zerknąłem i oczywiście już zgubiłem, bo to jest gdzieś tutaj, a tu jest. Co to jest? O! Ale super. Pół kopiejki, Mikołaj II. 53 sygnał. 1898. Super, bardzo widoczny. Wystarczyłoby, słuchajcie, zejść tam troszeczkę niżej. Tam już jest troszeczkę inna gleba, bardziej taka torfowa. Na wysokości tych drzew płynie sobie taki ciek, tak więc i monety też będą wychodziły w innym stanie. Jestem zadowolony z Atrexa. Ustawiłem na multi, ponieważ na wysokości tej nieskoszonej trawy, tutaj na granicy zboża i trawy, jest ustawiony elektryczny pastuch i jak chodziłem na jednej częstotliwości, no to wzbudzał się niemiłosiernie. Nawet tutaj, tak, w tej odległości. A teraz jest cisza. A tutaj to tylko tak chciałem Wam pokazać, w jakim piaseczku się kopie. Tak jest sucho niestety. Nie myślcie sobie czasem, że chodzę po sianym. Jak się dobrze przyjrzycie, to było to skoszone, nie wiem, chyba na siano dla zwierząt. A jeżeli chodzi o ten fant, no jeden z pierścieni zapalnika czasowego. Tutaj po tej stronie widzicie ścieżki prochowe. I kranik się trafi. Słuszna waga. Kawał mosiądzu. Na granicy. Ładny sygnał miałem. Stabilny. 74 bodajże. No i jest. Zobaczcie, jak ładnie wystaje krągłość z tej naszej suchej ziemi. Wiecie, co to jest? Czyścimy ogłówkę, czyścimy ogłówkę. Główka nam pokaże. Ciężko mi tutaj pod słońce Wam pokazać, ale jest srebro. Jest sreberko nasze polskie, 10 groszy. 1840. Z drugiej strony jeszcze wyczyszczę. No niestety stan jest jaki jest, ale jestem pewien, że jest to 10 groszy. $1840. Ja sobie jeszcze je doczyszczę, tak aby je można było lepiej zidentyfikować. I super, jest sreberko odcinka. Ja sobie jeszcze tak dojrzę. No, stan jest naprawdę kijowy. Ale jest. Jeszcze raz Wam pokażę. Bo zmieniłem już, jak Wam wcześniej powiedziałem, na multi. I mogą być troszeczkę inne wartości sygnałów. (71, 72). No tak, to jest to 10 groszy. To jest takie, można powiedzieć, połączenie srebra i miedzi, dlatego taki sygnał. Ale jest sreberko. No i tutaj takie coś. Ja sądzę, że jest to takie coś od regulowania przepływu powietrza przy piecu. Tak się wsuwało i się regulowało dzięki temu cuk. No tak mi się wydaje. Jak jesteście innego zdania, to dajcie znać w komentarzach.
Słuchajcie, postanowiłem sobie pochodzić tutaj wzdłuż na tej granicy tamtego pola i lasu. Troszeczkę ciepło się zrobiło, więc zrobię sobie tutaj tą ścieżynkę. No i co my tu mamy na tej ścieżynce? Sygnał, no to już chyba wam nie muszę mówić, że był dzwon i łycha miedziana. Bardzo lubię jeszcze tego typu łyżki, kształt naprawdę fajny. Łyżka do cukru, cukier, kawusia. Fajnie. Tak więc ruszam tą ścieżynką. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka. Nie powiem, bo nawpadało troszeczkę i bardzo, bardzo ładnych fantów. Przede wszystkim w pięknym stanie. Jak widzicie, łyżka Lapsior, mega Lapsior, do tego mega gruby, 5 kopiejek, 1863 rok. No niestety stan tej monety jest wysoce niezadowalający, ale za to, jeżeli chodzi o kopiejkę 3, piękny stan. Zobaczcie, naprawdę bardzo, tak jak już wcześniej mówiłem, dawno nie widziałem monety w tak czytelnym stanie. Obok kolejna kopiejeczka, też bardzo ładny stan. Stanem można porównać z trójeczką prawie. Do tego pół kopiejki, 1898, Mikołaj II. Jeżeli chodzi o to sreberko, słuchajcie, to 10 groszy, które wykopałem. No spójrzcie, no dawno nie widziałem tak szczochranego sreberka. Widać tylko, że jest to 1840, jak i jedna, tak i druga strona była bardzo mocno użytkowana. Guzik. Też stan jest naprawdę ciężki, widać skrzydła, widać pazurki, gdzieś tam widać główkę z koroną. Jak będziecie widzieli, który to jest wzór, mi się wydaje, że to jest jeszcze na pewno okres międzywojenny, ale może być jeszcze coś przed 1917, 19, jakoś tak, może być nawet taki wzór. Co my tu jeszcze mamy? Międzywojnie obroniło się grosikiem. Stan jaki jest, taki jest, ale jest. Pierwsza wojenka, wychodzi Pickelhalba. Fragment oczywiście. Też fajna znajda, jak już wam wcześniej mówiłem. Moim marzeniem jest znaleźć kompletną. Naparsteczek babuni PRL, którego wam nie pokazywałem, jest to 5 groszy. Rocznik 60. Zresztą będziecie widzieli. Serdecznie go pozdrawiam. Pierdółeczka aluminiowa. I takie coś, którego też wam tego nie pokazywałem. Jakiś taki nap od sznurówki. No dobrze, kochani. Chciałem was serdecznie podziękować za to, że byliście do końca. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.